Land Rover Defender. Auto, legenda. Kiedyś wóz farmerów i wojska, ale również samochód królowej brytyjskiej, która podobno sama umiała go naprawić. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Teraz klasyczny Defender to symbol statusu. Jeżdżą nim startuperzy, przedsiębiorcy, celebryci, generalnie wszyscy ci, którym się udało. Bo klasyczny Defender to auto, którego nie weźmiesz w leasing. Liczy się gotówka. A w najnowszym 229 numerze Classic Auto, tym z listopada 2025, opisujemy część polskiej sceny defenderowej. Numer w sprzedaży od początku listopada. Warto. Ale wracając do bohatera naszego odcinka, Land Rover to auto, które powstało po wojnie, żeby rolnik mógł przewieźć siano, narzędzia i psa, który szczeka głośniej niż silnik diesla. Defender w swojej najpopularniejszej postaci ujrzał światło dzienne w 1990 roku. Ale jego historia zaczęła się wraz z powstaniem marki Land Rover, czyli w 1948 roku. Historia pierwszego Defendera wypłynęła na światło dzienne całkiem niedawno. Mowa o samochodzie ze słynnym numerem rejestracyjnym JUE 477. Auto zostało odnalezione w 2017 roku, zardzewiałe i zapomniane, stojące na polu lub w starej stodole. Pierwszy egzemplarz brytyjskiej marki został pierwotnie zbudowany dla rodziny królewskiej, a konkretnie dla króla Jerzego VI. Ostatecznie jednak trafił w ręce farmera z Northumberland, gdzie niemal zakończył swój żywot. Po latach samochód został odnaleziony i kupiony przez Sir Jamesa Radcliffe'a z firmy Ineos. Jak wiadomo, projekt Grenadier chętnie czerpie z historii i narracji Land Rovera, więc zakup oraz odbudowa pierwszego egzemplarza były świetnym posunięciem. Odbudowany JUE 477 zachował swoją patynę i zapach historii. To wspaniały przykład, jak z szacunkiem podchodzić do klasyków z mocnym rodowodem. Klasyczny Defender był produkowany aż do 2016 roku. Przez 68 lat zyskało status kultowego. Woził ziemniaki, trzodę, żołnierzy, również tych rannych jako ambulans. Absolutnie wszystko łącznie z sianem. Siano i to jego spora ilość jest potrzebna, żeby kupić taki samochód. Jest drogo bez względu na to, czy kupujesz gotowego restomoda, czy dopiero bazę na takie auto. Ceny aut używanych bardzo mocno poszybowały w górę. Szukając Defendera, można wybrać jedną z trzech długości nadwozia: 90, 110 lub 130 cali rozstawu osi. I tu zaczynają się schody. Wersja 90 występowała w trzech odmianach: przeszklonej, czyli krótkiej osobowej, w wersji blaszak oraz jako pick-up z pojedynczą kabiną. Defender 110 to już pełen wachlarz możliwości. Dwudrzwiowy blaszak, czterodrzwiowe auto przeszklone, pick-up z podwójną kabiną, pick-up z pojedynczą kabiną, a także tzw. goła kabina do zabudowy, również często spotykana jako kolejny wariant pick-upa z oddzielną paką. Mam nadzieję, że to wszystko zapamiętujecie, bo będę odpytywał. Wersja 130 to natomiast po prostu pick-up z podwójną kabiną. Po tej dawce, przyznajmy nieco bezużytecznej wiedzy, lecimy dalej z subiektywnym przeglądem sceny defenderowej. Właśnie. Szukając Defendera trzeba wiedzieć jedno. Te auta słyną z ram przegnitych od samej porannej rosy unoszącej się wraz z wonią łajna z nad mokrej trawy. To samo dotyczy nadwozia. Aluminiowa buda obijała się też łatwiej niż pysk pod remizą w piątkowy wieczór. Z tym, że pysk można było łatwo wyklepać w przeciwieństwie do aluminiowego nadwozia. A tak przy okazji, od niedawna Defender funkcjonuje jako osobna marka. Oczywiście dotyczy to tylko nowych modeli, trochę jak w przypadku Cupry. Pod maską Defendera przez lata mieszkało wszystko, co akurat było pod ręką w fabryce. Silniki benzynowe, diesle, rzędowe czwórki, a nawet V8. Wybór jak na wyprzedaży gratów w stodole. Najbardziej znany, jednocześnie najbardziej znienawidzony to oczywiście 300 TDI, czyli konstrukcja, która pali tyle co czołg, ale jakimś cudem wciąż jedzie. Czasem bokiem, czasem z dymem, ale jedzie. Potem pojawił się TD5. Nowocześniejszy, z komputerem, który teoretycznie miał coś ogarniać. W praktyce ogarniał głównie właściciela, który po raz kolejny próbował odpalić auto, klnąc w trzech językach
i jednym dialekcie z Somerset. Defender nie jest już maszyną rolniczą, bo przeszedł proces G-klasyzacji. Land Rover jako firma, w odróżnieniu od Mercedesa, sama z siebie nie zdecydowała się na taki ruch. To oddolna inicjatywa rynku. Sama firma jednak stanęła do walki po kawałek tortu rynkowego. Można u nich zamówić odnowionego Defendera, ale bez zbędnych ozdobników, po prostu czysty w formie i oszczędny estetycznie Defender, zgodny ze swoim DNA, również silnikowym. Defender miał głównie diesle. Zanim zyskał drobny lifting, miał też znany z Range Rovera silnik V8 o pojemności 3,9. Defender stał się czymś zupełnie innym. Nie widzimy go w zagrodach i na polach, bo tam już stoi Dacia Duster. Samochód, który przejął rolników, działkowców i grzybiarzy. Uwiódł ceną i jakością. Tymczasem, kiedy Dacia rządzi w powiecie, na głównych ulicach miast pojawiają się powoli Defendery. Nowe, błyszczące lakierem z Bentleya, w skórach, które miały tylko krótkie serie limitowane w fabrycznej konfiguracji. Defendery odrodziły się na drogach w zupełnie nowej formie. Już nie rolniczej, poobijanej, przygniłej, ale uroczej w swojej prostocie. Ich reinkarnacja to świat luksusu, indywidualizmu, czystości, suchych ulic i słonecznych bulwarów. Przyjrzyjmy się samowoli budowlanej, która w przeciwieństwie do prawa budowlanego na Podhalu przyjęła się świetnie. Ceny restomodów w holenderskiej firmie The Land Rovers zaczynają się w przypadku podstawowego V8 od 382 000 euro, a w wersji elektrycznej, bo też taka jest, 482 euro 500, czyli 100 000 euro więcej, czyli ponad 1 600 000 złotych za defa. Z kolei Red Fox spod Kazimierza oferuje zestawy do naprawy Twojego Defendera. Zestaw zawiera zamiennikowe, fabrycznie nowe nadwozie połączone z nową ramą. Taki komplet to 17 000 euro. Kupujesz, w garażu rozbierasz swojego przegnitego defa, przerzucasz co dobre do nowego zestawu rama plus nadwozie i masz w 70% nowy samochód. Z zamienników, ale nowy. Prestige Defender z Wielkopolski. Każdy projekt to indywidualna interpretacja legendy dopasowana do osobowości właściciela. Zbudowana z dbałością o każdy, nawet najmniejszy detal. Silniki to LS3 z Corvety, LT1 oraz LT4. Reintrodukcja wymierającego gatunku Defenderów, niczym jesiotra w Wiśle, to może jednak dobra rzecz. Już nie w błocie, ale na bulwarach, już nie z małymi dieslami, a z dużymi silnikami od Corvette, czasem nawet z legendarnym M57D30, czy stosowanym przez Holendrów z The Land Rovers potężnym Cumminsem. Prosty w budowie jak szafa Pax IKEA, jest doskonałym, czystym płótnem do przeróbek. Scena warszawska Defenderów to z kolei marka Sub-Zero i Pickup, czyli wersja 130 z nadbudową kamperową T-Share. Van Life bez kompromisów, ale za to ze Starlinkiem i silnikiem z Corvette. Na południu z kolei to Wieliczka i bardzo doświadczony Land Service. Ich pracę opisywaliśmy m.in. w numerze 197 Classic Auto. Klasyka zgodna z winem. Cała Polska buduje Defendery z silnikami V8. Głównie są to 525-konne jednostki LS3 z Corvette. Czy 525 koni jest potrzebnych w Defenderze, jak przez kilkadziesiąt lat sprawdzało się najwyżej 100 kilkadziesiąt? Nie. Ale dźwięk auta V8 jest niepowtarzalny. A taki ma być każdy restomodowy Defender. Indywidualny, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Defender w międzyczasie zyskał nową generację, a tym samym przewagę nad odmładzaną Botoxem G-klasą. Bazujące na klasycznych Defenderach restomody mogą iść w każdym kierunku, jakim chcą, bo pozostaną weekendowymi fanaberiami i popisem rzemieślniczych umiejętności tunerów. Dajcie znać, jak się czujecie z przerabianiem aut rolniczych na auta bulwarowe. Czy Honker też ma w sobie taki potencjał? Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.